Cześć, z tej strony Valsap Gallery. Dzisiejsze wideo o najnowszej zmianie w grze, to znaczy nowym systemie formacji naszych maszyn powietrznych. Zwiastun całkiem niczego sobie, przynajmniej wiemy od samego początku, że nowy system formacji będzie wymiatał. Niemniej jednak należy wyjaśnić sobie pewną podstawową rzecz. Kilka dni temu większość youtuberów robiących content o State of Survival wrzucało filmiki i zdjęcia o tym, jak ktoś zdjął 5, 10, 15 czy nawet 20 milionów żołnierzy z kwatery topowego gracza. I mówimy tutaj o ścisłym top wszechczasów, więc wyjaśnijmy sobie tę bardzo ważną rzecz. Materiały publikowane wcześniej odnosiły się do serwera wczesnego dostępu, inaczej zwanego PTR. Mechanika na serwerze wczesnego dostępu różni się znacznie od mechaniki gry na serwerach live, czyli serwerów, na których gramy. Serwery testowe służą, jak z samej nazwy wynika, do testowania rzeczy, bohaterów, umiejętności i wszystkich nowinek, którymi raczą nas deweloperzy. I dlatego niektóre rzeczy czy sytuacje mogą być ekstremalne na serwerze wczesnego dostępu. Po fazach testowych, które trwają krócej lub dłużej, nowości w mniejszym lub większym stopniu są dostosowane do gry. Przecież lepiej jest coś przetestować bez ryzyka utraty czegokolwiek, niż wrzucać nowinki na serwery live i dosłownie zabijać graczy. Dlatego uważam, że ostatnie filmy dotyczące systemu formacji powietrznych są, jakby to politycznie poprawnie powiedzieć, lekko podkoloryzowane. Oczywiście nowy system formacji będzie miał duży wpływ na grę, zwłaszcza wśród graczy, którzy wydają ciężkie pieniądze na grę. Ale w dalszym ciągu nie będzie to w ten sposób, że 200-tysięczny marsz będzie mógł pokonać 70-milionowe wojsko jednemu z najsilniejszych graczy wszechczasów. Tak jak 3 lata temu gracz z kwaterą 30 poziomu i zmaksymalizowanymi badaniami mógł bez trudu pokonać gracza z kwaterą 20 poziomu, tak samo i teraz gracz, który wymaksuje nowy system formacji, będzie mógł pokonać graczy free-to-play czy low spender. I teraz powiem coś, co być może zdenerwuje część graczy, ale jeśli dobrze przyjrzymy się całej grze, w szerszej perspektywie, to sytuacja graczy free-to-play czy low spender w stosunku do tzw. whales, czyli heavy spenderów, nie zmieniła się ani o jotę. Zmieniło się otoczenie gry, zostały dodane nowości, w zasadzie wiele nowości. Ale tak jak silny mógł pokonać słabego 3 lub 4 lata temu, tak sytuacja przybrała status quo. Chciałbym Wam jeszcze przypomnieć o zbliżającej się do końca kampanii App Gallery. Trwa ona do 31 maja. Za zakupy pakietów w State of Survival otrzymujecie kryształy App Gallery, które kryształy wymieniacie na kupony i można tymi kuponami płacić za kolejne pakiety w grze, tak jakby to była zwyczajna waluta, której używacie na co dzień. No dobra, ale do brzegu, bo uciekł nam trochę główny wątek tego filmu, czyli co należy zrobić, aby nie odstawać za bardzo od reszty graczy. Jak już pewnie wiecie, wróciły nam misje drużyny powietrznej. To już trzecia odsłona tego wydarzenia. Zasady są dosyć proste i w zasadzie nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o samą mechanikę gry. Mamy za zadanie pokonać głównego bossa oraz uciekać przed atakami zakażonych, które obniżają nam nasze statystyki. Pierwszych kilka walk to bułka z masłem, ale już pierwsze trudności napotkamy na poziomie 10. Polecam wtedy skorzystać z okazji zmiany systemów formacji powietrznych, uzupełnić niedobory, które wyniknęły z tej zmiany. To znaczy, deweloperzy cofnęli nam użyte punkty doświadczenia i umiejętności składu powietrznego i dali nam do rozdysponowania na nowo w nowym systemie. I przyznaję, według mnie jest trochę lepiej. Po pierwsze, mamy bardziej przejrzysty obraz sytuacji, co rozbudowaliśmy i na ile. A po drugie, mniejsze ilości rzeczy potrzebnych do rozbudowy sprawi, że częściej będziemy mogli to robić. A po trzecie, treningi maszyn powietrznych dają nam już jakąś część potrzebnych itemów, więc jest szansa na rozwój naszej eskadry. W ten sposób, i chciałbym tutaj zabrzmieć jak najbardziej poważnie, deweloperzy wprowadzając nowość zadbali jednocześnie w jakimś stopniu o graczy free-to-play i low spender, dając im możliwość rozbudowy systemu formacji powietrznej. W taki sposób, że raczej nikt nie będzie mógł powiedzieć, że został na lodzie i jest tak samo łatwopalny jak te 70 milionów żołnierzy gracza top 3 w grze. Oczywiście jest jeden najszybszy i najlepszy sposób na wzmocnienie eskadry powietrznej przed nadchodzącym State vs State. To oczywiście pakiety. Jeżeli chodzi o samą rozbudowę poszczególnych sprzętów naszej eskadry, to zdania są podzielone i myślę, że pierwsze dni walki dadzą nam odpowiedź,
Czy lepiej ulepszać wszystko mniej więcej porówno, czy skupić się na konkretnej części? Oczywiście tak jak wcześniej pojawiły się polimeryzowane budynki czy polimeryzowane jednostki wojskowe, tak teraz broń pojawiająca się na naszej eskadrze również jest polimeryzowana, a to oznacza większą moc. Na dziś to tyle. Nadszedł czas na przetestowanie nowości, a w wolnej chwili zapraszam Cię do dyskusji w komentarzach. Czy Twoja pozycja w sojuszu państwie zmieniła się na przestrzeni lat? Czy jest lepiej niż kiedyś, czy raczej jesteś przedstawicielem nurtu kiedyś to było lepiej? Czy będąc topowym rally liderem w swoim państwie stałeś się nagle filerem? A może odwrotnie? Zapraszam do dyskusji. Trzymajcie się i do zobaczenia na polu walki.